Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji wynikowej za pierwszy kwartał dla spółki Creepy-Jar, za pierwszy kwartał roku 2024 oczywiście. Po stronie spółki zarząd, Grzegorz Piekart, Krzysztof Kwiatek i tak jak zawsze Grzegorz zacznie od części finansowej, a później ja w skrócie opowiem, co się dzieje przy produkcji. Także Grzegorz, przekazuję Ci głos. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Pierwszy kwartał 2024, jeżeli chodzi o nasze działania premierowo-wydawniczo-produkcyjne, no to wydaliśmy w styczniu dodatek Flamekeeper do Green Hella. Pracowaliśmy również nad kolejnym dodatkiem przez większość tego kwartału. To był dodatek Anteater, który został wydany na początku, czy w połowie kwietnia, na początku teraz bieżącego kwartału. No i oczywiście gros naszych wysiłków to jest praca nad Star Rapture, tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, większość zespołu skupiona jest na tej produkcji. Konsekwencją tego, że takie, a nie inne działania podejmowaliśmy, były następujące wyniki. Jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży, to wyniosły one 7,3 miliona złotych i były blisko 40% niższe niż w odpowiednim okresie zeszłego roku. To był wynik łącznie sprzedaży ponad 340 tysięcy kopii brutto Green Hella na naszych kluczowych platformach, czyli PC-cie, Steamie, PlayStation i Xboxie. Wynikowo zanotowaliśmy 3,2 miliona złotych EBITDA i 3,3 miliona złotych zysku netto i to w obu przypadkach było 65% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o aktywa finansowe, w skrócie jakby środki pieniężne, również krótkoterminowe inwestycje, mieliśmy... Mamy błąd techniczny. Tak, kontynuujemy. Przepraszamy jeszcze raz. Jeżeli chodzi o krótkoterminowe aktywa finansowe, to mieliśmy w nich ponad 80 milionów złotych, to jest o milion więcej niż na koniec ubiegłego roku. No i też bardzo ważne to, co wspominamy, większość zespołu koncentruje się na produkcji Chimery, więc to też widać w naszych wydatkach na produkcję, nakłady na gry i łącznie nakłady i koszty produkcji gier wyniosły 3,1 miliona. To jest ponad 1 milion złotych więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Zespół miał 66 osób na koniec ubiegłego kwartału, no i na ten moment jakby to jest taka już chyba stabilna z naszej perspektywy liczba, tu raczej wielkich zmian się nie spodziewamy, to co już parokrotnie opowiadaliśmy, że to ten core, właściwie cały zespół już do tego, co mamy zaplanowane, mamy zbudowany, także już tutaj ruchów się nie spodziewamy. Po tych dużych wzrostach, które notowaliśmy w ubiegłym i jeszcze poprzednim roku, myślę, że ten poziom blisko niecałych 70 osób to jest taki już stabilny i docelowy. Jak już wspomniałem, na kluczowych platformach sprzedaliśmy ponad 340 tysięcy kopii. O ile ta liczba wygląda bardzo dobrze i to jest jakby stabilny poziom w porównaniu z poprzednimi latami, bądź nawet lepszy, no to jakby niestety jest to w dużej mierze pochodna tego, że obniżaliśmy dalej cenę Green Hella i te przeceny, na których sprzedawaliśmy, są coraz wyższe, co jakby widać trochę po wynikach, czyli jeżeli chodzi o wolumen na PC Steam, to mamy blisko 290 tysięcy kopii brutto, natomiast no, tak jak wcześniej wspominaliśmy, przychody są znacząco niższe niż w analogicznych okresach, czy nawet poprzednim jeszcze kwartale. Wchodząc w większe szczegóły jakby w rozbiciu na poszczególne platformy, tutaj też rośnie nam, mimo spadających przychodów, czy przy spadających przychodach rośnie nam udział sprzedaży wersji PC-towej. Konsole zachowywały się w ostatnim kwartale dość stabilnie w porównaniu z poprzednim kwartałem. No jednocześnie zanotowaliśmy spadek, jeżeli chodzi o te źródła, które są trochę poza naszą kontrolą, czyli działalność wydawnicza u zewnętrznych wydawców, natomiast no, podejmujemy działania, wspomniane przeceny, ale również, jak wiecie Państwo, pracujemy nad wersją konsolową, które mamy nadzieję, że w jakimś terminie odwrócą trochę
te trendy i przynajmniej tymczasowo pozwolą nam osiągać co najmniej tak samo wysokie przychody, a może wyższe. No również podejmujemy działania, to też jakby jest oficjalna informacja, jeżeli chodzi o te inne. Podpisaliśmy umowę na wydanie Greenhella na przyszłej, jeszcze nie do końca ogłoszonej, czy jeszcze oficjalnie nie ogłoszonej platformie Nintendo. Też mamy nadzieję, że to gdzieś w kolejnych okresach będzie pozytywnie wpływało na osiągane przez nas wyniki. Jeżeli chodzi o stronę kosztową, to koszty operacyjne wzrosły o 43% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku. No jest to w dużej mierze pochodna wzrostu wynagrodzeń i tego, że w pierwszym kwartale czyli ubiegłego roku, nie rozpoznawaliśmy jeszcze programu motywacyjnego. W tym kwartale już normalnie rozpoznawaliśmy ten program motywacyjny i to była kwota 1,2 miliona złotych. Również wzrosły nam koszty usług obcych. No to też się wiąże z wspomnianymi wcześniej działaniami dotyczącymi portowania na kolejne konsole. Wspomniany wzrost zespołu również jakąś tam pochodną tego jest, także w konsekwencji przy rosnących kosztach, spadającej sprzedaży, rentowność na wszystkich właściwie poziomach nam spadła, natomiast no, mimo wszystko są to poziomy, bym powiedział, dość atrakcyjne, znaczy rentowność zysku netto wciąż utrzymuje się na poziomie blisko 50%, rentowność EBITDA ponad 40%, także mimo tej sytuacji wydaje nam się, że te działania, które podejmujemy, dalej są co najmniej zadowalające. Jeżeli chodzi o bilans, to tutaj jakby nie ma żadnych znaczących zmian. Wszystko, co się dzieje, to są właśnie pochodne wcześniej wspomnianych działań. Znaczy w szczególności rosną nam aktywa trwałe w konsekwencji wydatków na StarRapture, które są ujmowane w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych. Rzeczowe aktywa trwałe, ich wzrost było związane z realizowanym przez nas remontem biura. Jakby to też pochodna tego, że zwiększyliśmy zatrudnienie, musieliśmy dostosować biuro, z którego korzystamy, do zwiększonej liczby osób. No i jeżeli chodzi o aktywa obrotowe, to też wzrost w głównej mierze związany z wygenerowanymi środkami pieniężnymi i to jest właściwie najważniejsza pozycja, która się w tym czasie zmieniła. Jeżeli chodzi o stronę pasywną bilansu, no to tutaj jakby też nic się wielkiego nie zadziało, znaczy dalej dominują kapitały własne, zakumulowane zyski i one stanowią ponad 95% sumy bilansowej. Jeżeli chodzi o zobowiązania, to są jakby nieznaczące w całej tej pozycji kwoty. W dużej mierze są to kwestie podatkowe i związane z bieżącą działalnością handlowe nasze zobowiązania. Jeżeli chodzi o cash flow, no to ciągle udaje nam się generować środki pieniężne, mimo, mówię, spadającej sprzedaży, rosnących kosztów, rosnących wydatków na grę. Mimo wszystko udało nam się jeszcze zwiększyć stan środków pieniężnych o 1 000 000 złotych. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób będziemy to w stanie jeszcze kontynuować w kolejnych kwartałach, oczywiście do czasu, kiedy wydamy kolejną grę. Z takich bardziej szczegółowych elementów, jeżeli chodzi o cash flow z działalności operacyjnej, no to największą korektą w tym zakresie był wspomniany już wcześniej program motywacyjny 1,2 miliona i zmiana rozliczeń okresowych, to jest 0,5 miliona, amortyzacja 400 000 złotych. Jeżeli chodzi o cash flow z działalności inwestycyjnej, to w dużej mierze były dwie duże pozycje związane z nabyciem i wykupem obligacji krótkoterminowych, które mieliśmy, i wydatki związane z nakładami na produkcję gier, czyli StarRapture 2,5 miliona złotych. I jednocześnie właśnie biorąc wszystko to łącznie, to znaczy to, że ciągle udaje nam się utrzymywać rentowność, ciągle generujemy pozytywne przepływy pieniężne, zakładamy dużymi krokami do premiery kolejnej gry, o czym zaraz Krzysztof będzie opowiadał. Zarząd podjął decyzję dotyczącą rekomendacji o wypłacie dywidendy za zeszły rok w kwocie 9,2 miliona złotych, to jest ponad 11 zł
na jedną akcję. Jakby w naszej ocenie ta sytuacja finansowa, w której się znajdujemy i jakby perspektywy, jakie mamy przed sobą na kolejne kwartały czy miesiące, pozwala nam na to, żeby taką decyzję podjąć i podzielić się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami w ubiegłym roku. I to by było pewnie tyle, jeżeli chodzi o finansowe rzeczy, także dalej Krzysztof opowie. To przejdziemy sobie teraz do produkcji. Zaczniemy od Star Rapture, a więc rok 24 dla nas jest pod hasłem Road to Early Access, czyli pracujemy nad buildem early accessowym. Chcielibyśmy zrobić to w 4 milestone'ach i w chwili obecnej jesteśmy w połowie drugiego milestone'a. Milestone pierwszy nazywał się First 15 Minutes, a milestone, nad którym teraz pracujemy, nazywa się First 5 Hours, więc no, dosyć dobrze pokazuje to, nad jaką częścią gry pracujemy. Dopracowujemy równolegle już teraz wszystkie elementy gry, czyli gameplay, balans, wydajność i jakość graficzną. I teraz na kiedy byśmy chcieli zakończyć pracę nad tym buildem, czyli zakończyć 4. milestone, celujemy w późną jesień tego roku. No i jak osiągniemy, jak będziemy mieć już tego builda, to wtedy będziemy w stanie ocenić, czy jego jakość i czy to, co mamy, jest dla nas zadowalające, czy to jest coś, co chcemy już pokazać graczom. Jeśli tak, to znajdziemy najbliższe dobre dla nas, najlepsze okno wydawnicze. Jeśli nie, no to oczywiście będziemy starali się wyeliminować wszystkie błędy i wszystkie niedoskonałości. Jeśli chodzi o ocenę tych dotychczasowych prac w tym roku, no to oceniamy to pozytywnie. Coraz więcej elementów ze Star Rapture uzyskuje taki docelowy poziom jakości early accessowej. Także no, do chwili obecnej wszystko idzie po naszej myśli. No, natomiast gdzieś tutaj jesteśmy też ostrożni, powiedzmy sobie, w ocenie tego, co będzie dalej, bo wiadomo, że jakby z każdym kolejnym milestone'em tego kontentu będzie przybywało, a to zawsze generuje większą ilość błędów potencjalnych i rzeczy, które mogą nie zadziałać, ale jak na razie jest wszystko ok. Jeśli chodzi o tą część marketingową, no to już tutaj za daleko poleciałem. Jeśli chodzi o część marketingową Star Rapture, no to w chwili obecnej pracujemy nad kolejnym devlogiem. No i już dziś pracując nad devlogami też przygotowujemy się do tej części takiej właściwej marketingu, czyli do tego, żeby pokazywać gameplay, natomiast, bo wiadomo, że gdzieś docelowo dla nas hype i zainteresowanie wokół gry no, będzie budowane pokazywaniem gameplayu. Star Rapture to jest gra o gameplayu, więc tutaj jakby najlepszym takim haczykiem na graczy będzie ta treść, a nie po prostu tworzenie kolejnych CGI-ów. Kiedy zaczniemy pokazywać materiały gameplayowe? No zaczniemy pokazywać je w momencie, kiedy nasz build, nad którym pracujemy, dojrzeje do takiego etapu, że będziemy zadowoleni z tego, co widzimy i będziemy w stanie nagrywać już dłuższe fragmenty, które są po prostu odpowiedniej jakości. Tutaj troszkę specyfika prowadzenia marketingu, który się opiera na materiałach gameplayowych w przypadku naszego modelu early accessowego jest specyficzna i inna od tego, co się dzieje przy grach, które mają jedną główną premierę, dlatego że nasz produkt tak naprawdę jest kilka miesięcy po alfie. Alfa nie jest to moment, kiedy gra się nadaje do pokazywania.
Natomiast Early Access no to jest oddanie w ręce graczy gry we wczesnym dostępie, więc no, te materiały, które będziemy w stanie zgrywać, pokazywać, zasady pojawiają się bliżej premiery niż dalej, no ale taka jest specyfika, tak? Ta gra też będzie jakby zataczała coraz szersze kręgi po premierze i jakby mamy to już fajnie rozpoznane na Green Hellu. Także jeśli chodzi o Star Rapture, to wszystko. Przejdziemy sobie teraz do Green Hella. Niedawno opublikowaliśmy 20 dodatek do gry, także no, produkt już jest bardzo, bardzo duży, kompletny. Pracujemy w tym momencie nad kolejnym dodatkiem, który będzie dodawał możliwość dekorowania wnętrz budowli, które tworzymy, w których mieszkamy. Zdecydowaliśmy się nie publikować już roadmapy, dlatego że de facto nie chcemy tworzyć takich dalekosiężnych, powiedzmy rocznych planów na kolejne dodatki. Raczej obserwujemy, jak te dodatki, które na bieżąco wrzucamy, działają i zastanawiamy się, o czym zrobić kolejny dodatek, no, żeby jednak jakoś tam wywołać, powiedzmy, jakieś poruszenie w sprzedaży, o której jest już coraz trudniej, dlatego że produkt ma 6 lat i de facto coraz ciężej jest już nam stworzyć dodatek, który by dodał coś naprawdę takiego, nie wiem, rewolucyjnego i spowodował, że gdzieś tam oczy wszystkich zwrócą się w stronę Green Hella. I tutaj gładko możemy przejść do następnego tematu, czyli do Green Hella drugiego. No bo zaczęliśmy już pracę prace koncepcyjne nad kierunkiem tego produktu. Tak jak wspomniałem przed chwilką, w związku z tym, że Green Hell pierwszy już jest kompletny, no to wydaje nam się, że tutaj dobrze by było już czas ludzi, którzy pracują nad Green Hellem pierwszym, też poświęcać raczej i pchać w kierunku Green Hella drugiego. No, jesteśmy w bardzo ważnym etapie, czyli zastanawiamy się, jaki kształt ma mieć kontynuacja Green Hella. Mamy gigantyczny potencjał sprzedażowy na przyszłość, bo już zbliżamy się do 6 milionów sprzedanych kopii. No, także musimy podejść do tematu bardzo ostrożnie i dobrze przemyśleć, jak ma wyglądać ta gra, żeby nasi fani byli zadowoleni. Także właśnie teraz nad tym trwają prace. I myślę, że gdzieś tam w najbliższej przyszłości będziemy się mogli podzielić już z Państwem jakimiś informacjami na temat potencjalnego kierunku Green Hella drugiego. Także to wszystko z części produkcyjnej. Zapraszamy na... Dobrze, tak? Potrzebujemy przerwy technicznej, bo jest Okej. problem z tym. Tutaj tak. Potrzebujemy 3 minutki przerwy technicznej, bo są jakieś problemy. Także prosimy poczekać i zaraz wracamy. Wracamy, przepraszamy za zamieszanie. Jeśli dalej będziemy mieć jakieś problemy tutaj techniczne po naszej stronie, to zorganizujemy nową, osobną sesję Q&A dla Państwa. No a teraz mimo wszystko spróbujemy i zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze, jest pierwsze pytanie. Na ostatniej konferencji wspominali Panowie, że po drugim milestone'ie zdecydujecie o udostępnieniu gameplaya, jeśli jakość będzie zadowalająca. Czy zapadły już jakieś decyzje w tym zakresie? Ile czasu może nas dzielić od tego momentu? No tutaj jest, tak jak wspominałem dzisiaj i poprzednim razem, że
No to wszystko będzie zależało, czy będziemy mieli takie materiały, z których będziemy zadowoleni i będziemy mogli je udostępnić. Także my ze swojej strony zupełnie nie staramy się przeciągać tego momentu. Natomiast no, specyfika Early Accessu jest taka, jaka jest i te materiały zawsze pojawiają się stosunkowo późno, dlatego że nasz Early Access to jest sam w sobie jest dostępem do gry, jakby wczesnym dostępem do produktu, także no, gdzieś gameplay zawsze jest dosyć blisko premiery, tak było przy Green Hellu. No tutaj będziemy się starali pokazać go jak najwcześniej będziemy mogli, natomiast no, nie jest to jeszcze dzień dzisiejszy, więc tutaj ciężko jest mi w tym momencie powiedzieć, czy to będzie za miesiąc, dwa. W ostatnim czasie Eleven Beat zaprosiło media, influencerów, przedstawicieli rynku do przetestowania Frostpunka 2 i The Alters. Rozważacie podobną inicjatywę przed premierą Star Rapture? Wydaje się, że taki ruch nie dość, że będzie dobrym zagraniem marketingowym, to pokaże pewność spółki co do stworzonego produktu. W naszym planie marketingowym na ten moment nie ma tego typu przedsięwzięcia. To, o czym mówił Krzysiek wielokrotnie, specyfika gry powoduje to, że no de facto ona się będzie w dużej mierze kształtowała do ostatniej chwili przed wydaniem. Właściwie to nie będzie jeszcze ostateczny kształt, bo później też będzie dalej rozwijana. Więc jakby o ile to, co też wielokrotnie mówiliśmy, nie wydamy gry, co do której nie będziemy zadowoleni, że i jakby naszym zdaniem nie będzie spełniała naszych standardów, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Natomiast no, mówię, takiego eventu, którym będziemy gdzieś tutaj testować, no pewnie w szczególności jeszcze na przedstawicielach rynku jakby nie przewidujemy. No, oczywiście w ramach samej kampanii dostęp mediów i influencerów jakiś tam będziemy mieli, natomiast na pewno nie jakby w postaci fizycznego spotkania, no bo tego typu rzeczy nie planujemy. Jak oceniają Panowie ostatnią inwestycję Kraftona w Far From Home? Transakcja implikuje wycenę studia na 112 milionów złotych. Jakie przewagi swojego projektu dostrzegacie, porównując Star Rapture do Forever Skies? Czy obserwujecie w ostatnim czasie wzrost zainteresowania inwestorami branżowymi zagranicznymi? To może od końca bym odpowiedział. Znaczy, ciągle obserwujemy jakieś tam zainteresowanie zarówno inwestorów zagranicznych, jak i branżowych, w szczególności zagranicznych branżowych. Jak wiecie Państwo, ci najwięksi tego świata są w jakiś tam sposób aktywni, aczkolwiek jest to sinusoida, tak? Po latach hossy, gdzie tych transakcji M&A-owych było bardzo, bardzo dużo, czy tych inwestycji również seedowych, czy na dalszych etapach rozwoju było dużo. W tym momencie pewnie jest jakieś spowolnienie, jak w całej branży. Natomiast no, oczywiście to zainteresowanie jest, natomiast z naszej perspektywy to, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, ważna jest ta niezależność i na tym etapie jakby nie planowaliśmy i nie planujemy. Chcemy w swoim tempie się rozwijać i w swoim modelu, który Państwo znacie, dalej działać. Jeżeli chodzi o ocenę samej tej transakcji, no to jakby trudno nam się trochę odnieść, no bo nie mamy dostępu do żadnych danych. Jedyną liczbę, którą, jak rozumiem, znamy, to jest to 112, które Państwo tutaj nam wpisaliście. Nie wiemy, jak wygląda sprzedaż Forever Skies, nawet za bardzo nie wiemy, jak dużym studiem jest Far From Home, więc jakby trudno cokolwiek na ten temat nam jest powiedzieć konkretnego, a nie chcielibyśmy zgadywać pewnie. Co do gry, no to... Jakie przewagi swojego projektu dostrzegacie, porównując Star Rapture do Forever Skies? No my takich porównań sobie nie robimy. Jakby Star Rapture ma już swój kształt i kierunek, w którym zmierza i w takim kształcie zostanie wydana. Jest to gra, która skupia się na
kooperacji, na base buildingu i towarzyszy temu combat, bo to jest ten element, który po alfie zdecydowaliśmy się dodać w takim dosyć rozszerzonym stopniu do naszego base buildingu, także myślę, że są to zupełnie tak naprawdę inne produkty i tutaj tworzenie porównań chyba nic nie wniesie. Na ostatnim spotkaniu obiecali Panowie podzielić się przemyśleniami co do kierunku rozwoju IP Green Hella. Czy możecie zdradzić coś więcej o GH2? Na przykład jakie największe zmiany czekają ten projekt versus jedynka? Jak dużo większy będzie ten świat? No ze względu na to, że poprzednie spotkanie było 3 tygodnie temu, no to jest jeszcze tak za wcześnie na to, żebyśmy byli gotowi na to, żeby takie informacje zdradzać. Jeszcze wciąż pracujemy nad tym wszystkim, więc teraz wydaje mi się, że po 3 tygodniach od poprzedniego spotkania, no to jeszcze nie ten moment. Jeszcze tych przemyśleń do końca sami nie mamy, tak jak mówiliśmy, koncepcyjnie ciągle te Tak. prace trwają i one jeszcze będą trwały. Jak będziemy gotowi, to pewnie będziemy się chcieli tym podzielić, jeżeli będzie zainteresowanie z Państwa strony. W każdym razie mocno jakby ciągniemy ten temat do przodu, żeby Green Hell, żeby zminimalizować jakąś szansę niepowodzeń związanych z Green Hellem drugim. Okej, tutaj mam informację, że musimy niestety zakończyć ze względu na problemy techniczne. Także, tak jak wspomniałem, zorganizujemy osobny event, żebyśmy mogli sobie dokończyć tą sesję pytań. Także przepraszamy jeszcze raz za zamieszanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy.